Dzień dobry, witam po dłuższej nieobecności. I od czego ja zaczynam dzisiejszy dzień? No jak widać od takiego sprzętu. Jak to się odpala, zaraz się dowiem, bo trzeba wykosić ten spory kawałek podwórka. To co, próbujemy? Zaskoczyło, jest koszenie i gazu! Pierwsze parę metrów i już trzeba było się zatrzymać z kilku powodów. Na pewno muszę opuścić mocniej, żeby kosić to niżej. No i muszę jednak trochę opanować wariaćka, bo złapał od razu za wylot przecież trawy. No niech coś odbije i zrobi mu krzywdę. Także najpierw trzeba się z nim wybawić, żeby się wybiegał, troszkę zmęczył i dopiero brać się za koszenie. A koszenia mamy naprawdę sporo, bo całe podwórko i jeszcze wszędzie dookoła. Skoro jest ta traktorek, ta kosiarka, to trzeba to wykorzystać. No, dużo do zrobienia dzisiaj, a jeszcze więcej do opowiedzenia, bo jak na początku zaznaczyłem, nie było mnie dłuższy czas. Przed świętami tylko jakieś krótkie przyroty na parę chwil, potem święta, potem kolejny weekend, sprawy rodzinne. No i teraz przed majówką, takie w zasadzie popołudnie, no ale musi być intensywne, bo do zrobienia sporo. Przed majówką trzeba oczywiście całą tą trawkę wykosić, bo to przez te kilka dni to jeszcze mocno odrośnie. No a ja chciałbym jednak mieć tu stosunkowo porządek. Nawet nie wiem od czego zacząć, więc chyba po prostu od kilku. Zakres, szerokość w zasadzie noża kosiarki też robi swoje, ale czy jest jakoś super równo? No nie jest, a niektóre te wysokie badelki no nie są też ścinane, a u mnie no raz trawa, a raz właśnie takie chwastki, o takie jak tu, no i to się za bardzo kosić nie chce. Obniżyłem z 6 na 4 wysokość, czyli jest no ile? Na 3 palce w tej chwili mniej więcej. Nie chciałbym tego obniżać niżej, no bo przecież są nierówności i nóż zaraz będzie gdzieś uderzał w ziemię. No i nie wiem, chyba czeka mnie po prostu jeżdżenie więcej niż raz, żeby to równo wszystko wykosić. No idzie szybko, ale tak jak powiedziałem, myślałem, że będzie równiej. No i w sumie co? Z tym się pewnie troszeczkę zajdzie, no bo naprawdę skosić jak mam to nie tylko podwórko, ale i dookoła, to trzeba się będzie okręcić, a są miejsca, które muszę jeszcze też trochę poporządkować. No tak jak tu, gdzieś tam te gałęzie trzeba będzie poprzerzucać. Chyba poprzerzucać, albo tutaj, no zobaczymy, może i następnym razem, nie ma jeszcze takiej ogromnej trawy. Zobaczymy. No cel na dzisiaj, jak powiedziałem, minimum to wykosić całe podwórko i dalej dookoła. No tak, na wodę ta kosiarka nie chodzi i jak się okazuje troszeczkę pali, więc mam nadzieję, że 5 litrów paliwa w zbiorniczku było trochę, plus ta 5 mi wystarczy, bo raz przejechać to za mało. Tu jak widać się zrównało, ale musiałem przejechać aż 3 razy, żeby to miało ręce i nogi. Duża ta trawa i przez to idzie tak ciężko. W ogóle to zapomniałem. Ja tu byłem wcześniej i zapomniałem, żeby pokazać Wam taki skrót. Dosłownie minutkę z wcześniejszego przyjazdu. Podczas tamtego szybkiego przejazdu ponownie okryłem część truskawek agrowłókniną, bo zapowiadali przymrozki. Powyciągałem ubiegłoroczne papryki, ale z nich to już chyba nic nie będzie. Pozrywałem sporo młodego szpinaku, bo już fajnie urósł. Przykleiłem opis bezpieczników, by się nie mylić co jest co i przywiozłem na przyczepce tą kosiarkę. Myślałem, że jeszcze tego samego dnia zacznę kosić, no ale nie wyszło. Tego traktorka oczywiście nie kupiłem, chociaż niewykluczone, że jeszcze na siedlisku on będzie się pojawiał, bo naprawdę dużo czasu idzie nim zaoszczędzić w porównaniu do tego, ile teraz wykosiłem, a ile czasu zmarnowałem. No to ręczną kosiarką bym to robił, czy kosą spalinową pewnie z 5 razy dłużej, więc różnica ogromna. No ale do wykoszenia mam jeszcze tu, może z tej strony za płotem, potem powiem odnośnie tej działki też, no i ogólnie za garażami i jeszcze przed bramą. Nie przynudzam, może po prostu
grubsza, pokoszone. Mówię z grubsza, bo no oczywiście tu jeszcze kawałków nie wykosiłem. Mam gałęzie, które muszą pójść na rębak. Nie jest też idealnie równo. Są miejsca, gdzie po prostu są takie wystające, nie wiem jak to nazwać, takie nierówności, ale nie chce mi się już w kółko bezsensownie jeździć, bo i tak muszę kosą spalinową oblecić wokół płota, to po prostu to co sterczy też będę spalinówką ogarniał. I w jedną i w drugą stronę, oczywiście wokół ławeczki też trzeba będzie kosą przelecieć, no i takich miejsc wokół budynków, czy gdzieś tu w chaszczach jest sporo, które trzeba będzie przykosić. No na pewno tą kosiareczką, traktorkiem jest wygodniej, bo się po prostu siedzi i jedzie, a nie macha rękami jak z kosą, albo po prostu chodzi za kosiarką. No ale też się schodzi i to wcale nie tak szybko. Drogę też sobie przekosiłem. No i właśnie został mi fragment tu przy płocie, który w tamtym roku, jak widać, gdzieś tam kosą spalinową obkaszałem. Ta część już jest niekoszona i tu jak widać samosiejki są. No a tu kosą spalinową przekaszałem. No i chyba teraz też traktorkiem po prostu przejadę. No i kwestia tej działki, pytaliście o to. Wszystko jest na dobrej drodze, dokumenty udało się uporządkować, dogadani co do kasy jesteśmy. Kwestia zgody KOWR-u. Mam nadzieję, że niedługo ta zgoda nastąpi, bo ta działka i jeszcze dwie inne, oprócz tego jest do kupienia. Traktorkiem ile mogłem, tyle ogarnąłem. Myślałem, że w sumie wyjdzie to bardziej równo, no ale już za duża ta trawa była i nie chce mi się w kółko jeździć. Także zostawię sobie ten traktorek jeszcze na kilka dni i odwiozę go następnym razem. Jeszcze może drugiego, bo w sumie drugi jest taki dzień powiedzmy roboczy. Przelecę to wszystko raz, no bo bez sensu jest mi dzisiaj jeździć wiele razy. Może ta trawa jeszcze wstanie i akurat wtedy się łatwiej ją podrówna. A tu gdzie była taka ogromna, gdzie w tamtym roku nie było koszone, nie męczyłem tego traktorka już, nie ma sensu. Przejechałem tu ze 2 albo 3 razy tak naprawdę. No a resztę trzeba będzie wziąć i ogarnąć kosą. Tak samo przy tych budynkach, o tu wszędzie, przy ścianach, więc i tak kosa, i tak kosa. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no w sumie tak, święta, dni wolne. Tydzień temu nie mogłem przyjechać, teraz na chwilę. Majówka w zasadzie tak wypada, że pierwszy, potem drugi roboczy, sobota trzeci, też święto, no i potem niedziela też święto, więc znowu roboty za dużo nie będzie, ewentualnie drugiego. No a mi pasuje po prostu ogarnąć to podwórko, no i wracać do remontu. Także dzisiaj ogarnianie podwórka, no i na sam koniec pewnie jeszcze na chwilę do tego zarośniętego też już ogródka. Jednak 2 tygodnie robi ogromną różnicę teraz w kwietniu i maju. Jest i kosa, w sumie przez sezon zimowy nie odpalana i w tym roku będzie pierwsze uruchomienie, więc ciekaw jestem, za ile ona zaskoczy. Zobaczymy, pompujemy paliwo, no i trochę pewnie trzeba będzie się z nią oszarpać. Zobaczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Coś mi się pokićkało i paliłem to na pozycji praca zamiast ssanie, więc zaskoczyło za 7 razem, to tym bardziej nieźle. Ale ogólnie no kosa ma już swoje lata i mam wrażenie, że z roku na rok siły ma coraz mniej, a pali coraz więcej. Rocznik 2015, więc 10-letnia, no i w sumie 2 remonty przez te 10 lat miała. No ale kosić kosi i takie właśnie wykoszenie, zrównanie tej trawy, no daje jakkolwiek poczucie porządku. I tutaj fajnie, że wykoszone i przejazd i zawsze to inaczej. A truskaweczki, no te co były nakryte, to o nie się nie martwię, ale nie wiem jak z tymi, które były luzem. Czy ten kwiat przemarzł, czy nie. O, tu jeszcze jakaś pszczółka, tylko jakaś taka niemrawa. Nie wiem, czy przemarzły właśnie, bo winorośl częściowo na pewno przemarzła. Nie wszystkie pędy, ale no te duże niestety tak, łapie, o trochę łapie. Widać, to jest suche i przemarznięte, więc dobrze, że nakryłem truskawki, no ale żałuję, że nie ogarnąłem winorośli, bo nie wiem, czy ona tak szybko teraz z powrotem odbije. Tu widać, nie ma nic, ale może tu gdzieś od ziemi kolejne pędy wyjdą.
Cały zbiornik wykoszony, więc kosa chwilę odpoczywa. To ja zajrzę do ogródka, bo zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tydzień czasu i o ile te widziałem, to tej drobnicy ostatnio tu praktycznie nie było. No i teraz jak mi przyjdzie o to wszystko wyplewić, tu jest co? Tu jest cebula. Gdzieś niby cebula, bo jej na razie w ogóle nie widać. Kompletnie. Tu tutaj jest, widać, że wschodzi, ale tu jeszcze nie ma nic. Ciekawe, czy w ogóle wzejdzie. Strasznie będzie to plewić. No nawet sobie teraz nie wyobrażam. Rzodkiewka tak ruszyła, a teraz jakoś tak przyklapła. Nie wiem czemu, ale o co tu chodzi, że na tej ziemi przez tamtym roku i w tym roku takie jest parcie tych chwastów, że ja po prostu nie ogarniam. No jedynie sałatka sobie ładnie rośnie i nawet taki listek tu już można by skubnąć, za chwilę to zrobię. No ale jak się tego cholerstwa tu pozbyć? Nie wiem, no zaraz pewnie wezmę motyczkę i będę próbował to wydziabywać, ale no koperek tutaj nie sadziłem. Sam się zasiał, pewnie z tamtego roku jeszcze nasiona. No trudno, on też będzie trzeba się go pozbyć, bo inaczej tu nic nie urośnie. Pietruszki, no też kompletnie nie widzę, bo to cały czas jest koperek i nic poza tym. No jakoś nie mam ręki. W tamtym roku mi to wszystko zarosło. No i teraz też chwila, moment, przez tydzień w zasadzie tragedia, jeżeli chodzi o te chwasty. Tu mam do ogarnięcia jeszcze całą grządkę, którą przygotuję pod ogórki. No i pewnie trzeba będzie też to wszystko przekopać i zlikwidować. Roboty cała kupa, a tak się ostatnio czasowo nie składa. Jak mówiłem, święta, potem na kolejny weekend, teraz znowu majówka, no i praktycznie miesiąc pęknie nie wiadomo na czym, bo nie na siedlisku. Tak to po prostu jest. O, a tu jaka piękna sałata, samosiejka i tu, no trzeba będzie zrobić tu porządek, żeby chociaż to sobie swobodnie rosło. To co, piesku? Koszenie na dzisiaj zakończone. Patyczka, masz. Pilnuj. Zakończone, bo w zasadzie to co chciałem obkosiłem i z tamtej strony wzdłuż płotów, podwórko i tak dalej. Pękły no prawie 4 godziny, oczywiście z przerwami. 2 godziny z hakiem traktorek, no i teraz ponad godzinę kosiarka. Na pewno trzeba będzie to poprawić, bo nie jestem do końca zadowolony. Nierówno jest, więc pewnie za kilka dni będzie jeszcze powtórka z traktorka, no i potem dopiero go odwiozę. A teraz, ale psinka linieje, no już chyba naprawdę powinno być ciepło, skoro tyle sierści z niego leci. Także ja teraz też chwilę odpocznę, coś zjem, no i pewnie potem do ogródka. Aha, wy też lubicie kosić trawę? Bo ja w sumie nawet lubię. Dajcie znać w komentarzu, lubicie czy nie? Zjadłem na szybko, ale jeden telefon, drugi telefon i cyk 19:30. Jak widać słońce będzie zachodziło, więc nie ma szans, że ogarnę tą zarośla, ten ogródek. Więc jedyne co, to wypróbuję ten nabytek przy okazji, jak to się mówi, czyli ten opielacz. Zobaczymy, jak to będzie szło pomiędzy tymi rurkami z nawadnianiem. W sumie chwasty zrywa, no nie jest głupie, no bo nie trzeba się młotyką ostukać, tylko po prostu tym wystarczy przejechać i ogarnięte. Oczywiście robić to i nagrywać nie jest zbyt wygodnie, więc telefon odkładam i przelecę te 2 rządki. A gdzie się nie uda, to po prostu młotyczką. Oho, a tu co? Chyba kolejna sałatka w międzyrządku schodzi. Piesku, ale ty do ogródka miałeś nie wchodzić, już nie pamiętasz? Chodź, chodź. Mądra psinka, tak. Chwasty ogarnięte. No tak naprawdę widać tylko tą rzodkiewkę i tylko tą sałatę, a tu nie wiem, czy ta cebula i tam pietruszka nie powschodziły, czy o co chodzi. Koper też wschodzi, a tu śladu nie ma. No dziwna sprawa, poczekam jeszcze trochę, jeżeli za tydzień nie będzie efektu, to po prostu to wydziabię i wsieję jeszcze raz. Trudno. Odsłoniłem też sałaty, te samosiejki, jak widać sporo tego
porosło i nawet momentami gęsto, więc trzeba będzie je też popikować następnym razem. Na razie nie chcę tego ruszać, no bo je podlałem, zruszyłem i niech troszeczkę złapią się korzonki. No i następnym razem te mniejsze oczywiście, bo te większe to sobie zostaną i będą popikowane. Szczypior też sobie zaraz pozrywam i ogólnie powyrywam już te cebulki chyba, chociaż w sumie nie wiem, cebula z tego urośnie? Chyba nie, jeżeli to są z tamtego roku cebulki. Może zostawię gdzieś jakiś taki ładniejszy rządek, gdzieś tu, kawałeczek taki. Następnym razem też pozbędę się w końcu tych pokrzyw. No i zobaczymy, co się więcej uda zrobić. Tu muszę dalej przekopać. Oczywiście położę tutaj słomę, żeby mi już chwasty nie rosły tak jak tu. Aha, leje się stąd aż za dużo. Zobaczcie, z tego węża pocącego aż kołurza się zrobiła, gdzie był dołek. No i ogólnie fajna sprawa, bo oszczędność wody jest duża, podlewanie punktowe, więc jeżeli tylko to będzie trwałe, no to naprawdę spoko. Link w opisie, gdyby ktoś był zainteresowany, no bo w sumie mogę to polecić. U mnie jak na razie robi robotę. Nie trzeba rozlewać po całości, nie trzeba latać z konewką, podłączenie i jak widać nawadnianie tylko tam, gdzie są roślinki. Robi się też coraz chłodniej, więc dzisiaj prawdopodobnie znowu będzie przymrozek. No ale cóż, tak to jest. Także ja chyba mały spacerek dosłownie dookoła, ale już nie będę tego nagrywał. Następnym razem mam nadzieję i wszystko na to w końcu wskazuje, że przyjadę z samego rana, a nie w porze obiadowej, jak to w ostatnich chyba 3 czy 4 przyjazdach było. No i liczę na to, że uda się w końcu zrobić więcej roboty i wrócić do remontu, no i delikatnie też jeszcze ogarnąć ten ogródek. Co piesku, tobie też chłodno się zrobiło, nie? Oj ty.